Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski. Witam na cosobotnim live'ie, zarówno stałych widzów, jak i nowych widzów. Dzisiaj sobie powiemy na temat ropy oraz paliw, jak to wygląda w Rosji. Ponieważ mamy bardzo taką ciekawą sytuację. Wygląda na to, że zaczyna brakować nie tylko już benzyny, ale również diesla, jeżeli chodzi o wiele rosyjskich regionów. Powiemy sobie, co jest powodem, no i jak sytuacja może się rozwijać. Tutaj mam do Was taką prośbę. Na pasku wyświetliłem. Jeżeli macie pomysł i potrzebę, żeby w przyszłym tygodniu zająć się jakimś tematem, będziecie uważać, że on jest ciekawy, piszcie na ten temat. Natomiast zaczęlibyśmy od takiej krótkiej informacji, bo ona mi się podoba. Bardzo często w tych porannych cepach my ją pomijamy, a ich jest dużo, tak? Co jakiś czas publikujemy. Natomiast słuchajcie, dzisiaj było dosyć dużo ataków dronowych. Nieznanego pochodzenia oczywiście. Tutaj Rosjanie twierdzą, że to są ukraińskie drony. No i tak napisali, że o godzinie 10 czasu moskiewskiego ukraiński dron zaatakował lotnisko wojskowe w obwodzie nowogrodzkim. Dron został zestrzelony, jak zawsze, ale na lotnisku wybuchł pożar i jeden z samolotów został uszkodzony. Nie było ofiar. No i tak, słuchajcie, to bardzo specyficzne, bo wszystkie drony są zestrzeliwane i za każdym prawie razem okazuje się, że są jakieś straty. No i to myślę, że bardzo skuteczne wychodzą te ataki, bo za każdym razem coś zostaje zniszczone. A więc tak to wygląda. Tutaj piszecie też, że tutaj Luis pisze, że Roskosmos informuje, że lądownik Luna-25 nie wykonał poprawnie zaplanowanego na dziś manewru. On miał wejść na orbitę i nie wszedł. No i może się okazać, że rosyjska misja na Księżyc staje pod znakiem zapytania. Zobaczymy, bo może się okazać, że się nie uda. Szkoda byłoby, bo nie byłoby o czym mówić, pisać w rosyjskich gazetach. A o tych awariach to nie fajnie się czyta, prawda? Nikt tego w Rosji nie lubi. Przejdźmy, słuchajcie, do tych tematów związanych z ropą. Na sam początek, może zanim zaczniemy odnośnie ropy, to omówimy obecną sytuację, jaka jest na rosyjskim gazie. Ponieważ wydaje się, że sytuacja na rosyjskim gazie jest dosyć stabilna. Cały czas mamy trend spadkowy. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że ten gaz z tych poziomów poniżej 30 zaczął powoli rosnąć. Natomiast słuchajcie, tak myślę, że od 2 tygodni mamy taką sytuację, że ten gaz, jeżeli chodzi o te kontrakty terminowe TTF, on się tak waha, powiedzmy od 30 paru do 40, w takim przedziale chodzi. Czyli to jest 30, powiedzmy ostatnio, to było tak jak mówię, 30, niecałe 37 euro za megawattogodzinę. No i teraz, dlaczego w ogóle mieliśmy jakieś wzrosty ostatnio na tym gazie? One nie były duże, bo tutaj część jak gdyby rosyjskich fanów mówiła, że tam mamy jakieś silne odbicie. Tego odbicia nie było, to znaczy my z 30 weszliśmy na moment na 40, teraz mamy 37. Tam był moment, że był faktycznie po 26, tak jakbyśmy liczyli. Natomiast przypomnijmy, że jeżeli spojrzymy na zeszły rok, to mieliśmy tam ceny za megawattogodzinę, bodajże najwyższa w piku, to była 344, nie? Czyli mamy teraz 10-krotnie niższe ceny niż w szczycie tej zeszłorocznej paniki. Nie? Czy to będzie 30 czy 40, to jakieś tam duże różnice nie są. Natomiast z czym były związane te wzrosty? Tutaj możecie znaleźć różne jak gdyby wytłumaczenia.
Moje wytłumaczenie jest trochę inne i odbiegające. Ilość złych informacji dla tego gazu, można powiedzieć, no osiągnęła już taki dolny margines. No i mieliśmy sytuację, że większość tych złych informacji rynek już skonsumował. Łącznie z tym, że mamy informację, że w tym momencie ta zima nie jest nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o kontrakty gazowe i dostawy do Europy. Mamy zarówno gaz ze Stanów Zjednoczonych, jak i z Algierii, jak i z Kataru czy z innych kierunków. No i tutaj można powiedzieć, że te dostawy są zabezpieczone. Dodatkowo ostatnio mieliśmy informację, że zapełnienie europejskich magazynów jest powyżej 90%, a mamy sierpień. A więc wygląda na to, że te złe informacje jak gdyby powoli zaczynają się kończyć. One przez rynek zostały skonsumowane. No i jest chęć kapitału spekulacyjnego na odbicie. Natomiast też widzimy, że ktoś jest zainteresowany, żeby te ceny jeszcze spadały. Jeżeli popatrzylibyśmy na jakieś takie pozytywne informacje dla tego rosyjskiego gazu, no to na pewno te wypowiedzi niemieckich polityków, którzy znowuż chcą odbudowywać Nord Stream 1 i go remontować w przyszłości. I też jest dyskusja na temat właśnie współpracy po zakończeniu wojny z Rosją. No tutaj nowy polski rząd, niezależnie od opcji, no będzie miał trudny orzech do zgryzienia, żeby z tym walczyć, no bo gaz rosyjski wysyłany do Niemiec to nie jest to, czego Polska potrzebuje najbardziej. No i teraz słuchajcie, przejdźmy do tej ropy, jaką obecnie mamy sytuację. Jest kilka takich raportów, z którymi możecie się spotkać. Najbardziej znany no to był ten raport MAE, czyli, czyli instytucji, która podaje informacje i prognozy na temat takie globalne. Tam jest też część dotycząca Rosji. No i tutaj mamy takie dosyć ciekawe dane, przy czym tak jak mówię, to jest jak gdyby ich raport. Zaraz powiem też o innych raportach, które tutaj występują. Oni cały czas zakładają, i to powoli zaczęli zmieniać i zmniejszać, natomiast cały czas zakładają ożywienie gospodarcze w Chinach w drugiej połowie. Teraz troszeczkę to przesunęli na czwarty kwartał, jeżeli chodzi o ten rok. Natomiast oni spodziewają się, że globalny popyt na ropę naftową wzrośnie jeszcze mniej więcej o 2 miliony baryłek dziennie do 102,2. W tym momencie mamy takie okolice 100, niektórzy mówią 100,9. Tak to mniej więcej oni też szacowali, jeżeli chodzi o lipiec. Tutaj mieliśmy, można powiedzieć, w lipcu dosyć duży spadek podaży i ten spadek podaży wywołany był cięciami. I głównie to były cięcia wykonane przez Arabię Saudyjską. Te cięcia, wydaje się, realne były trochę mniejsze, w mojej ocenie znowuż, niż podaje to OPEC i niż podaje to MAE, ponieważ oni podają, że to było 1,2-1,3 miliona baryłek, tak? Wydaje się, że rzeczywiste spadki były mniejsze, natomiast no, to był jeden z powodów, o których sobie mówiliśmy, wzrostu cen ropy naftowej, która znajduje się cały czas w trendzie spadkowym, czyli mamy tą taką korektę. Jeżeli byście sobie spojrzeli na wykres jakiejkolwiek ropy, to byście widzieli, że doszliśmy teraz do tej górnej granicy tego trendu, powiedzmy, spadkowego, lub niektórzy mówią, że znajdujemy się w trendzie bocznym.
No i czyli to jest mniej więcej tak 84-85 za ropę Brent. No i nastąpiło cofnięcie. W piątek mieliśmy niewielki wzrost. I wszystko wskazuje, że to powinno się cały czas utrzymywać w tym trendzie bocznym, jeżeli chodzi o cenę. Pomimo tego, że kiedyś z Łukaszem mówiliśmy, że w drugiej połowie roku 2023 będą wzrosty i będzie odbicie. Ono jest, ale jest bardzo takie, można powiedzieć, mizerne. Jest jedynie powodowane tymi cięciami w dużej mierze. Natomiast pod znakiem zapytania znajduje się popyt, bo ten popyt, który związany był z Chinami, no jest takim właśnie znakiem zapytania. Bo pytanie jest, co Chiny teraz robią, bo powinniśmy sobie też powiedzieć na temat Chin, jak to wygląda. Mamy najnowsze dane dotyczące eksportu, które są fatalne. Mamy dane dotyczące inwestycji, które są fatalne. Inflacji, no wielu wskazuje, że jest słowo deflacja, no i to słowo jest zakazane obecnie w Chinach. Następnymi danymi, które są zakazane i przestały być publikowane, to są dwa typy danych. Pierwsze na temat bezrobocia wśród młodych. Po ostatnim odczycie już nie mamy następnych odczytów. Sytuacja jest tam podobno dramatyczna. W odróżnieniu od całego bezrobocia, bo tu jest jak gdyby lepiej. I drugi wskaźnik, którego już Chińczycy nie chcą publikować, no to jest wskaźnik dotyczący dzietności. Co pokazuje, że pojawiły się takie strukturalne problemy, z którymi Chiny no, będą się mierzyć nie w przeciągu miesięcy, ale następnych lat lub dekad. Jeżeli ten spadek dzietności, on jest no, taki jak europejski, jak nie niższy, tak? Niektóre kraje europejskie mają wyższe wskaźniki. No i teraz Chiny będą tutaj borykać się z tymi problemami. Do tego dochodzi cały czas problem tej bańki na rynku nieruchomości, jeżeli chodzi o ceny. Mamy, dzisiaj o tym mówiliśmy, no następne informacje na temat no tak naprawdę restrukturyzacji niemożliwości spłacenia długów przez drugiego, obecnie największego dewelopera chińskiego, Evergrande Group. Tutaj też mamy dane dotyczące pierwszego dewelopera, który też zaczyna nie spłacać pożyczek i odsetek od tych pożyczek, rat. No nie wygląda to dobrze. I teraz słuchajcie, ze względu właśnie na ropę, no to był po tych danych dotyczących rynku nieruchomości, mieliśmy właśnie taki mały spadek. Natomiast dlaczego ktoś może się zapytać, ok, skoro jest tak źle w Chinach, dlaczego nie mamy większego odzorowania na rynku ropy? Czyli ta ropa powiedzmy nie spada. Dlatego, że nikt nie wie do końca, co Chińczycy, jak chcą ratować tą gospodarkę. Bo dużo mówi się o tym, że chcą ratować. Mówi się właśnie o tym, że to widzieliśmy, że zmniejszyli stopę procentową, próbują cały czas utrzymywać ten swój kurs juana, ale być może, i o tym się też mówi, naturalnie go poluzują, żeby pobudzić eksport, co już częściowo się dzieje. Natomiast bardzo dużo teraz osób, ekspertów, które zajmuje się tym kierunkiem, mówi o luzowaniu, jeżeli chodzi o gotówkę w Chinach i pobudzenie i zarówno konsumpcji, jak i wpuszczenie na rynek. No i to się mówi o astronomicznych kwotach, czyli mówi się na ten moment minimum 500 miliardów dolarów, że tyle zostanie wpuszczone na rynek w różnej postaci, tak? Niektórzy nawet mówią o bilionie, tak? Czyli żeby pobudzić tą gospodarkę, pobudzić konsumpcję, utrzymać ten rynek nieruchomości, czyli troszeczkę odwlec to, co jest moim zdaniem nieuniknione. Ale pamiętajmy, że to, że oni mają problemy, to nie oznacza, że
to wszystko wybuchnie w twarz już teraz, no bo wiadomo, jest bardzo dużo takich osób, które kreślą te czarne scenariusze, tylko te czarne scenariusze mają to do siebie, że one nigdy nie są takie czarne do końca i nigdy nie wybuchają od razu, tylko jeszcze musi dosyć dużo wody upłynąć, zanim pewne rzeczy się wyda, zanim pewne rzeczy będziemy widzieć. No i tutaj myślę, że będzie właśnie podobnie. Będziemy mieli, słuchajcie, sytuację taką, że jeżeli chodzi o Chiny, no to te problemy oni będą cały czas próbowali w jakiś sposób naprawić, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i teraz, ponieważ trochę rynek nie wie i trochę też obstawia, że Chińczycy sobie poradzą. Czasami rynek potrafi się mylić, czy tutaj się będzie mylił, nie wiem. Natomiast no, rynek obstawia, że Chiny sobie poradzą, że to odbicie gospodarcze jakieś będzie, że będzie to właśnie luzowanie, no bo jeżeli byłoby wpompowanie dosyć dużej ilości w gospodarkę, to mogłoby się okazać paradoksalnie, że to spowoduje zapotrzebowanie na ropę naftową. A więc jak zawsze to w przypadku recesji, a Chiny wchodzą w dosyć silną recesję, no może być próba przeciwstawiania się tej recesji i ratowania. Dlaczego? Bo tam jest jeden problem, właśnie ten, który jest zakazany, czyli ta deflacja. Spadają realne dochody ludności i Chińczycy zaczynają powoli się skarżyć, co chyba nie było od, nie wiem, kilkunastu lat. Czyli najpierw skarżyli się na COVID, a teraz skarżą się na właśnie niemożność znalezienia pracy wśród młodych, no i na to, że ten rynek jak gdyby się kurczy, tu firmy się głównie skarżą, jeżeli spojrzymy na chiński PMI, no to widzimy tutaj, że nie wygląda to dobrze jak na chiński, bo pamiętajmy, że nie porównujmy na przykład polskiego do chińskiego, tak? No bo tu będziemy mieli pewne różnice, bardziej patrzmy na ten trend. Tu oczywiście mamy cały czas te informacje na temat wzrostu gospodarczego, który teoretycznie jest wysoki. Natomiast jak to z danymi chińskimi, no akurat tego parametru nie brałbym pod uwagę. Bardziej bym patrzył na dwa parametry, które są, że tak powiem, trudniejsze do manipulacji, a które pokazują stan gospodarki, czyli dane dotyczące eksportu, ale też importu. I słuchajcie, właśnie tu mamy sytuację taką, że zarówno eksport, jak i import chiński spada. No i to pokazuje, że oni mają po prostu problem. Jak będą się ratować? No właśnie od tego zależy, co się będzie działo z tą ropą. Może też być taka sytuacja, że oni będą luzować tą gospodarkę, ale żeby pobudzić na przykład tą gospodarkę w którymś momencie, jeżeli by ta na przykład ropa wzrosła powyżej 90 na Brencie, no to możemy liczyć się z tym, że mogą chcieć uwolnić swoje rezerwy, bo cały czas oni gromadzą coraz większe rezerwy ropy naftowej. I teraz też jest taka sytuacja, że oni jej nie uruchamiają, tych rezerw, żeby nie zbić tej ceny ropy. A wiecie dlaczego i jaki powód przeczytałem? On wydaje na pierwszy rzut oka się irracjonalny, natomiast no to jest taki typowo właśnie dla krajów autorytarnych. A mianowicie oni ich nie uwalniają teraz, bo jednym z powodów byłoby przyznanie się do tego, że mają problem. Nie, a oni jak gdyby cały czas mają tą propagandę sukcesu. No natomiast na jesieni, jeżeli będziemy mieli następne odczyty, a będziemy mieli następne odczyty, jeżeli chodzi o eksport, import zły, no to myślę, że będzie iluzowanie i w którymś momencie również, no i pytanie jest kiedy. Jeżeli bym to wiedział, no to pewnie bym był bogatszy. Natomiast nie wiem, kiedy oni uwolnią. Natomiast obstawiam, że w tym roku uwolnią. Myślę, że w momencie, kiedy ta ropa zacznie się właśnie zbliżać do 90. No i teraz tak, w związku z tym, że jeżeli chodzi o lipiec, mieliśmy wyższe ceny na Brencie, to mieliśmy, słuchajcie, taką sytuację, o której sobie mówiliśmy, że
Rosjanie teoretycznie powinni zmniejszyć wydobycie, produkcję i eksport. No i dwa powody ku temu. Pierwszy, no to umowy z OPEC i z Saudami. No ale jak do tej pory widzieliśmy, nie dotrzymywali słowa i nie zmniejszali tego eksportu. A drugi powód, który wydaje się bardziej prozaiczny, to jest to, że Rosjanie, jak mówiłem jakiś czas temu w podcaście na temat ataku na pułap cenowy, od 2 miesięcy przyjęli sobie strategię, żeby przełamać ten pułap cenowy i oferować ropę, jeżeli chodzi o kontrakty terminowe, kontrakty spotowe, powyżej tego pułapu. No i teraz mamy taką sytuację. Tutaj prasa, szczególnie Financial Times, chyba rozpisywał się o tym, że ja o tym mówiłem, natomiast to jak gdyby nikt się o tym nie rozpisywał. Natomiast jak Financial Times o tym opowiedział, no to się zrobiła z tego jakaś mega sensacja. O co chodzi? O to, że Rosjanie i Hindusi zawyżali, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, ceny frachtu. Dlaczego zawyżali? No, chodziło o to, żeby się mieścić właśnie w tym pułapie cenowym. Hindusi najczęściej biorą ropę naftową w kontraktach CIF, czyli z dostawą, a mamy dwa typy kontraktów: CIF, czyli z dostawą, czyli kupujemy i ktoś gwarantuje nam dostawę, ubezpieczenie i tak dalej i płacimy za to jakąś cenę, i drugi, no to jest bez dostawy, czyli mamy tak zwane kontrakty FOB, gdzie płacimy za ropę czy za produkty ropopochodne i znajdujemy firmę, która nam to dostarczy, lub sami mamy na przykład taką firmę, nie? No i tutaj Hindusi najczęściej żądali od Rosjan, żeby oni dostarczyli im wszystko. W związku z tym Rosjanie korzystali z różnego rodzaju pośredników. No i mieliśmy taką sytuację, że korzystali oczywiście ze swoich pośredników, jak i pośredników, głównie armatorów greckich i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jakieś tam Wyspy Marszala były i tak dalej. No te takie, które nikt nie wie do końca, kto tam pływa. I teraz, jeżeli chodzi o Greków, widzieliśmy bardzo ciekawą sytuację, że mieliśmy bardzo duży wzrost, jeżeli chodzi tak od marca, kiedy już zorientowano się, że Grecy mogą wozić tą ropę, jeżeli ona, czy nie będą łamać sankcji, jeżeli ona będzie właśnie w tym pułapie cenowym. I od marca, tak powiedzmy, do lipca, a nawet początku sierpnia, natomiast największy wzrost mieliśmy powiedzmy tam w lipcu. Widzieliśmy, że Grecy byli na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o fracht, tak? Czyli firmy, które transportują tą ropę naftową. Natomiast na drugim miejscu były Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na trzecim właśnie tam Marszala, no i dalej mieliśmy jakieś tam właśnie Indie, Chiny i tak dalej. Ten szary eksport, czyli nieznane tankowce, to był na miejscu czwartym. Czyli to są głównie nieznane, to są najczęściej rosyjskie tankowce. Wbrew temu, co się mówi, Rosjanie nie posiadają aż tak dużej i wystarczającej liczby tankowców i zbiornikowców do tego, żeby tą ropę przewozić. No i teraz jak ten proceder się odbywa, może o tym krótko, bo on jest opisywany, a ja jak gdyby wam wytłumaczę. Ponieważ no, tam były tytuły, że Rosja obchodzi oczywiście ten pułap, sankcje, zarabia miliardy. No okazuje się, że sam Financial Times wyliczył, że miesięcznie ona zarabiała dodatkowo na wyższym frachcie, czyli na różnicy, prawdopodobnie, bo to są również jakieś dywagacje, około 300 milionów dolarów. To nie są jakieś duże kwoty. No i to tak powiedzmy za 3 miesiące dali tytuł, że to wyszło miliard, powiedzmy 200, tak? Jeżeli chodzi o transportowanie tej rosyjskiej ropy. Tylko że jeżeli chodzi o te podwyższone koszty frachtu, one tak naprawdę już zaczęły się w zeszłym roku.
I wynikały z tego, że mamy większe ryzyko, jeżeli chodzi o wożenie tej ropy, a w tym roku mieliśmy taką sytuację, powiedzmy tak naprawdę do kwietnia, czyli do momentu, kiedy rosyjski rząd zmienił sposób opodatkowania, czyli wprowadził ten podatek, jak go nazwałem, taki od wiatru, czyli od kwoty nie rosyjskiego Uralsa, tylko Brendu, to do tego momentu firmom naftowym opłacało się zaniżać kwotę sprzedaży ropy, a zawyżać fracht. Ale często to nie były te same firmy. I tutaj jak to wyglądało? No wyglądało to, że mieliśmy powiedzmy cenę i zwróćcie uwagę, cena na przykład do Indii za pół roku, czyli od stycznia do końca czerwca, średnia cena to jest $50. Takie są nawet ostatnie wyliczenia, nie? Jeżeli mamy cenę $50, no to ten frakt tam kosztował, był moment właśnie, że on był bardzo wysoki, no do Indii to było nawet $20, potem on spadł do 15, potem do 10 i tak dalej. I teraz bardzo często to nie firmy rosyjskie utworzyły firmy, które zajmują się transportem, a bardzo często były to firmy joint venture, gdzie były różne podmioty, nie tylko rosyjskie, o tym jak gdyby Financial Times zapomina, na przykład z Emiratów Arabskich, czy nawet spółki greckie i co ciekawe, oligarchowie rosyjscy, którzy często albo bezpośrednio, albo pośrednio przez następne gdzieś spółki miały te swoje udziały w tych firmach transportowych. To różnie się odbywało, tak? Natomiast często to nie były te same firmy. Dlaczego? No bo tu jak gdyby znowu wchodzimy w te sankcje i tak dalej, no to wszyscy chcieli, żeby to jak najbardziej omijać. Sankcje tu chodzi o to, że firmy niektóre naftowe, na te firmy są sankcje, jak i na konkretnych oligarchów, a więc często było tak, że to były robione przez dodatkowe jakieś firmy, takie słupy. Nie chcę jak gdyby w ten mechanizm zbyt daleko wchodzić, bo to nie jest istotne. O co chodzi? Kto tutaj na tym zarabiał? No najczęściej pośrednicy. Czasami byli to rosyjscy oligarchowie, ale nie zarabiała na tym Rosja, jak gdyby tak bezpośrednio. No jeżeli będziemy liczyć, że rosyjscy oligarchowie to jest Rosja, no to oczywiście i Rosjanie, no to wtedy możemy powiedzieć, że częściowo oni na tym zarabiali. No i tutaj trudno jak gdyby powiedzieć, ile procent powiedzmy ci oligarchowie z tego mieli, a ile miały te firmy powiedzmy grecko, arabsko, jakieś tam. Bo to nikt jakiejś takiej głębokiej Financial Times akurat nie zrobił takiej analizy, no bo to by wymagało już jakiejś pracy, a nie clickbaitów. No i teraz słuchajcie, wracając do tych danych, tutaj mamy dane, jeżeli chodzi o MAE, tak, czyli jeżeli chodzi o to, co oni opublikowali, Oil Market Report za lipiec. No i wynika z danych, że jeżeli chodzi o lipiec, to Rosjanie w odróżnieniu od Arabii Saudyjskiej obcięli wydobycie, oni tutaj szacują około 200 000, jeżeli chodzi o lipiec, natomiast mieli wzrost w produktach. I zaraz do tego dojdziemy, bo to jest istotne. O ile, tak jak mówię, mamy dane Keplera, które mówią o spadku 1 000 000 baryłek, jeżeli chodzi o lipiec, no tutaj jak gdyby jest to mniejsze szacunki. W związku z tym oni szacują, no i to jest oczywiście pytanie, bo jest problem, nie znają tych cen transakcyjnych do końca, natomiast szacują, żeby jeżeli przyjmiemy te ceny kontraktowe, które występują na giełdzie, no to szacują, że Rosjanie, jeżeli chodzi o lipiec, zarobili o $2,5 miliarda więcej, czyli zarobili 15 miliardów w stosunku do czerwca, gdzie było 13. No i tutaj oczywiście możemy się wspierać, czy to było 15
czy 14. Wydaje się, że te 15 miliardów jest maksymalne. Co prawda mamy wypowiedź też rosyjskiego wiceministra finansów, który mówi o 8 miliardach dodatkowych wpływów. Natomiast wydaje się, że to on już zupełnie przesadził. W każdym bądź razie, miałem nie mówić, w każdym razie mamy, słuchajcie, sytuację, że w lipcu wszystko wskazuje, że Rosjanie więcej zarobili, rosyjskie firmy. Natomiast mamy i obserwujemy spadek wolumenu. Ten spadek wolumenu, on tutaj według MAE to jest, tak jak mówię, 200 000. Według Keplera, no to jest 1 000 000. My tak mniej więcej też podawaliśmy, jeżeli chodzi o ten eksport morski. Na pewno obserwujemy spadek, obserwowaliśmy w lipcu spadek do Chin. Jeżeli chodzi o sierpień, ja mówiłem, że mamy takie szacunki, że będziemy mieli spadek prawdopodobnie o 500 000 baryłek, jeżeli chodzi dziennie, jeżeli chodzi o dostawy do Indii. A z czym to jest związane? No jest związane z tym, że ta cena spotowa, cena kontraktowa, w tym momencie ona jest około powiedzmy $70 na rosyjskiej giełdzie, czyli już mamy sytuację taką, że Rosjanie oferują swoją ropę Urals powyżej pułapu cenowego. W związku z tym pojawia się taka sytuacja, że Hindusi są mniej chętni i żądają wyższych upustów. Rosjanie tych upustów nie dają. Na całej sytuacji korzystają Irańczycy, którzy powoli zaczynają wypierać zarówno z Chin, jak i z Indii rosyjską ropę. Więc mamy taką sytuację odwrotną niż w zeszłym roku, kiedy to Rosjanie wypierali niskimi cenami, znaczy od początku tego roku, końca zeszłego, kiedy to Rosjanie wypierali tą ropę irańską z tych rynków, no i ta ropa irańska powoli wraca. Jakie będziemy mieli dane za sierpień? No znowuż będziemy mogli się opierać tutaj na Keplerze, być może na Argusie, chociaż on ostatnio też opiera się w dużej mierze na Keplerze, no i na MAE tak samo, tak. Tutaj jeszcze będziemy mieli dane z KREA, zobaczymy jak te dane z KREA, mamy tam tygodniówki. No w tych tygodniówkach wygląda na przykład tak, że w tym lipcu to było 11 miliardów, jeżeli chodzi o przychody rosyjskie, 11-12, a jeżeli chodzi o sierpień, to tutaj akurat według nich jest ciutkę więcej, jeżeli chodzi o te 2 tygodnie. No zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale my mieliśmy mówić o benzynie, a mówimy cały czas o ropie. Dlaczego? Dlatego, że zaczęliśmy obserwować, słuchajcie, taką sytuację, że ta rosyjska ropa w produkcji zaczyna spadać, natomiast pojawił się, jeżeli chodzi o eksport, zwiększona ilość rosyjskich produktów. No i to jest taka ciekawa sytuacja, bo teoretycznie, jeżeli spojrzymy na dane znowuż teraz rosyjskie, to rosyjskie firmy naftowe nie eksportują o tyle więcej tych produktów, czyli diesel, benzyna, niż to wskazują dane analityczne. Czyli mamy taką sytuację, że oni ileś powiedzmy podają, natomiast jeżeli patrzymy na dane jakichś międzynarodowych organizacji, wychodzi na to, że Rosja dostarcza większą ilość. A więc możemy podejrzewać, że pojawia się tutaj szary rynek i to potwierdzają Rosjanie. To potwierdzają Rosjanie, że część tej rosyjskich produktów jest wysyłana no, do różnych kierunków, do Europy, do Turcji, dużo idzie na Azję Centralną, dużo idzie też na Azję, na Singapur. I to jest najciekawsze, nie wysyłają tylko firmy naftowe, czyli nie biorą udziału w tym procederze firmy naftowe, tylko coraz więcej bierze różnego rodzaju
można, nie wiem jak nazwać, no pośredników, tak? Czyli firm, które chcą się szybko dorobić. Czasami są to też firmy znanych lub mniej znanych oligarchów, którzy kupują produkty naftowe na rynku wewnętrznym. I teraz mamy taką sytuację, że na rynku wewnętrznym mamy tam powiedzmy giełdę Spimex w Petersburgu, gdzie można sobie zakupić jakieś produkty, powiedzmy diesla, benzynę, no i można go nielegalnie przeszmuglować za granicę. No i robi się bardzo ciekawa sytuacja, bo Rosjanie zaczynają szmuglować własne produkty i wysyłać je na różne kierunki. Myślę, że tak za 2 miesiące będzie w głównych mediach więcej na ten temat. Zobaczycie, że jako pierwsi mówiliśmy, że taki proceder się odbywa. Rosyjski rząd oczywiście zdaje sobie z tego sprawę. No i są różnego rodzaju pomysły związane z ograniczeniem eksportu produktów. Najnowszy pomysł był taki, żeby ograniczyć liczbę firm, które mogą eksportować. Natomiast następny pomysł jest, żeby dawać koncesje firmom, które obracają właśnie tutaj paliwami i żeby to było monitorowane w większym zakresie. Bo skutkiem ubocznym tego procederu oraz tego, że rosyjski rząd zrezygnował z tak zwanego amortyzatora paliwowego, w skrócie dopłacania do cen detalicznych producentom, mamy taką sytuację dziwną, że ceny rosyjskiej benzyny i diesla biją rekordy, jeżeli chodzi o ceny hurtowe. Ceny na stacjach są regulowane i kontrolowane przez państwo, a więc firmy naftowe, które posiadają często również stacje, tracą na tym. Natomiast bardzo opłacalnym zaczyna być sprzedaż tego paliwa krajowego, które ma być tańsze, bo to idzie na kraj, za granicę. No i co rosyjski rząd robi? No rosyjski rząd robi to jak każdy autorytarny rząd, czyli wprowadza różnego rodzaju ograniczenia, kontrole i zakazy. No i jednym z takich pomysłów jest zwiększenie na przykład udziału paliw w obrocie giełdowym. Czyli robi sytuację taką, że ułatwia jeszcze, czyli zwiększa ilość tych paliw na rynek krajowy, czyli nie wiem, stacje sobie mogą tam zakontraktować, jakieś firmy mogą sobie zakontraktować. Dzięki temu mają więcej, mogą wysłać za granicę w sposób półlegalny lub nielegalny, to różnie się odbywa. No i drugi element, który występuje, no to mamy taką sytuację, że firmy te naftowe pokazują oczywiście w Excelu i publikują swoich danych, że zwiększyły, jeżeli chodzi o lipiec i sierpień, produkcję i rafinację benzyny i diesla. Natomiast do tej pory głównie problem był z benzyną. Natomiast ostatnio zaczyna się pojawiać z dieslem. Dlaczego? Dlatego, że diesel, który był w trendzie spadkowym, jeżeli chodzi o europejskie giełdy, ogólnie na świecie cenę, zaczął od miesiąca odbijać. Tam mieliśmy wzrosty o 30 chyba parę procent, 40 ktoś może sprawdzić. W związku z tym nagle stał się równie opłacalny jak eksport tej benzyny. No i teraz mamy sytuację oczywiście, a jeszcze żeby było śmieszniej, sytuacja jest taka, że oficjalnie kraje takie jak Indie i Chiny nie są zupełnie zainteresowane tymi produktami ropopochodnymi z Rosji. I tam mieliśmy właśnie w marcu, w kwietniu bardzo duży spadek, bo oni przestali kupować. Dlaczego przestali kupować? No bo sankcje zostały w lutym wprowadzone. No i druga rzecz, oni nie są zainteresowani, żeby konkurować, no bo
te produkty ropopochodne, czyli benzyna i ten diesel rosyjski, ich cena spadła. Przez to stały się bardzo atrakcyjne na rynku powiedzmy chińskim czy indyjskim i rafinerie i rządy robiły wszystko, żeby nie, nie importować tych produktów. Natomiast no, życie nie znosi próżni, no i te produkty są importowane w sposób, tak jak mówię, często w szarym rynku. Kto na tym zarabia? No, nie rosyjski budżet, przynajmniej nie bezpośrednio, nie rosyjski rząd, różnego rodzaju pośrednicy, najczęściej są to Rosjanie, ale nie tylko, tak? Również pośrednicy, którzy potem zajmują się obrotem i wprowadzaniem tych paliw na stacje, tak? Bo głównie, no nie tylko na stacje, tak? No ale powiedzmy odróżnienie rosyjskiego diesla od arabskiego diesla no jest mega trudne, tak? Bo mamy bardzo zbliżony produkt o podobnych parametrach. Oczywiście pewnie się da, tylko że na to i na to samochód będzie jeździł. A więc w tym momencie powstają również, bo to jest bardzo intratny proceder, no powstają znowu różnego rodzaju fortuny. Ogólnie ten zeszły rok i ten rok sprzyja, jeżeli chodzi o Rosję, powstawaniu nowych fortun, często właśnie na styku tego, co jest legalne, tego, co jest nielegalne, tego, co jest półlegalne, a więc mamy fortuny związane z produkcją alkoholu, z importowaniem produktów podwójnego zastosowania dla wojska. No teraz tych, którzy sprzedają, wcześniej mieliśmy tych, którzy próbowali sprzedawać właśnie i fałszować rosyjską ropę, sprzedawać to jako, mieszać i sprzedawać to jako ropę powiedzmy nierosyjską. A teraz, to mówiłem zresztą kiedyś chyba, jak rozmawialiśmy u kapitana w podsumowaniu tygodnia, że coś takiego będzie miało miejsce. No i ma, tak? No, można było się spodziewać, no skoro jest produkt tańszy, zakazany teoretycznie, powyżej pewnej ceny, bo tutaj na produkty ropopochodne mamy też coś takiego jak pułap cenowy, nie? Tylko o tym się jakoś mało mówi. Natomiast też mamy ograniczenia, przez co mamy teraz taki okres nadal, że te produkty rosyjskie są tańsze niż produkty powiedzmy arabskie. No skoro tak, no to znajdą się chętni, którzy pomogą upłynnić te produkty, szczególnie, że na ten rynek krajowy te produkty muszą być w tej cenie odpowiedniej. Pomimo, że ta cena hurtowa rośnie cały czas, no to nie jest to ta cena, powiedzmy, którą w Polsce płaci się za benzynę czy diesel, nie? Tutaj mamy nadal te ceny w Rosji są sporo tańsze, a skoro tak, no to znajdą się tacy Janusze rosyjskiego biznesu, którzy będą chcieli na tym zarobić. Widzę, że doceniacie tutaj moje ogolenie. Dziękuję, Mati. Można na ciebie liczyć, na twoje dobre słowo. No i słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten temat główny. No i jeszcze jakie mamy reperkusje. No reperkusje są takie, że w wielu regionach tej benzyny, a teraz diesla zaczyna po prostu brakować. No bo teoretycznie on powinien być, natomiast no praktycznie gdzieś ten diesel, który szedł na te lokalne stacje, no w innym kierunku powędrował i on sobie gdzieś już tam powiedzmy w Polsce, w krajach bałtyckich, w Kazachstanie czy gdzieś indziej już inne samochody nierosyjskie z niego korzystają. No, podobno piszecie, że straciłem 10 lat na eksperckości. Być może, być może. Mam nadzieję, że tak źle nie jest, a broda rośnie, więc jest szansa. Już mi przeszkadzała w jedzeniu, więc
A więc tak to wygląda. Słuchajcie, pytajcie dalej, przejdziemy do następnego tematu, który chciałem poruszyć, na który prosiliście, żeby opowiedzieć, czyli o tym sławetnym rublu. My tam zaczęliśmy troszeczkę mówić w tych naszych cepach, natomiast mogę teraz więcej powiedzieć. Zobaczę tylko, ile jest tutaj lajków. W tym momencie tych lajków za dużo nie ma, 483. A więc słuchajcie, no jak będzie przynajmniej 500 lajków, a najlepiej 600, to sobie poruszymy ten temat rubla. A więc lajkujcie. Pytacie, czy przy 50 tysiącach, bo dzisiaj 15 tysięcy, co? Ktoś zauważył, że była jakaś rocznica, 15 tysięcy subów mamy, subskrybentów. Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy też, że tak wiele osób odpowiedziało na nasze prośby i zaczęło nas wspierać, jeżeli chodzi o Patronite, jeżeli chodzi również o YouTube'a. Bo tutaj YouTube lubi nas blokować często na samym początku, jeżeli chodzi o reklamy. No potem efekt jest taki, że mamy dosyć małe dotarcie, bo to jednak jest niestety związane, takie, że nie ma reklam w filmie, to wtedy to dotarcie spada. Tak patrzę, czy mnie dzisiaj już zablokował. Jeszcze nie, ale szansa jest. On czasami to potrafi robić pod koniec na przykład. Tak jak ostatnio. No jest szansa, że jak będziemy mieli 100 tysięcy, to będziemy mieli tego opiekuna, no i do tego dążymy i wtedy ogolę na głowie. Tak, przy 100 tysiącach. Ale raz. Nie wiem, czy utrzyma się, bo ja kiedyś tak miałem i synowi się bardzo to nie podobało i stąd mam włosy nadal. Może nie za dużo, ale mam. A teraz słuchajcie, przejdźmy sobie, zobaczmy ile tych lajków. No mamy 542, no jeszcze 60 brakuje do 600, tak, ale pewnie za moment będzie i będziemy mogli sobie poopowiadać o tym rublu. Czy się narodzi nowa kopułka? No coś w ten deseń, tak. Osłabienie juana, to jest bardzo dobre pytanie pani Katarzyno. Jak wpływa na rubla i gospodarkę Rosji będzie miało osłabienie juana? No jeżeli będzie to luzowanie, ono w mojej ocenie musi być i będzie osłabienie juana. Znaczy teraz mamy też taką sytuację, że mamy dwa tak naprawdę kursy juana, trochę wewnętrzny w Chinach i ten zewnętrzny. I oni walczą, żeby ten zewnętrzny trochę utrzymać, no, ale za moment przestaną i ten juan się osłabi. I jakie to ma znaczenie? To może od tego zacznijmy, bo kwestia jak rubel będzie się zachowywał to za moment. Natomiast jeżeli juan się osłabi wobec innych walut, euro, dolara, no to będziemy mieli sytuację taką, że Rosjanie mają poniżej 38 miliardów dolarów w juanach, czyli 283. To są ich jedyne rezerwy walutowe płynne. Nie mają innych. No to będą mieli mniej. W skrócie. Nie, jak będą tego, jak ten juan się osłabi. To jest pierwszy efekt. No nie za pozytywny, ale to jeszcze nie jest dramat. Drugi efekt to jest gorszy dla nich. A mianowicie, słuchajcie, drugim efektem będzie to, że ilość towarów sprowadzanych z Chin wzrośnie. Znaczy ona już jest wysoka, ale będzie jeszcze wyższa. Dlaczego? No one będą porównywalnie wtedy tańsze. Nie? No bo Chiny będą chciały pobudzić gospodarkę, pobudzić eksport, no i więcej tego eksportować w porównywalnie niższych cenach. Co w związku z tym? No w związku z tym, dziękuję tutaj za wsparcie od kamieniacza. W związku z tym, słuchajcie, teraz mówimy, że będzie 50%, jeżeli chodzi o udział chińskich towarów na rynku rosyjskim. No to nie będzie 50, tylko będzie 55, 60%. Nie będzie się opłacało wtedy Rosjanom zbyt produkować, skoro będą mieli tańsze, lepsze, już teraz tak jest, tak? A tu będzie jeszcze większa różnica, nie?
Więc z punktu widzenia Rosji jest to niedobre, na pewno, tak? Z punktu widzenia innych krajów, no możemy dyskutować, tak? Ma to pewne pozytywne kwestie, pewne negatywne. Natomiast w przypadku Rosji nie byłoby to dobre, tak? Dla Rosji byłoby dobre, jakby Yuan się no jednak umacniał w jakiś sposób. No i teraz słuchajcie, wracając do tego dolara, to mieliśmy taką sytuację, że na początku tego tygodnia ten dolar się umocnił w piątek, no i w poniedziałek umocnił się, słuchajcie, do 101. 101 rubli było za $1, tak? Czyli bardzo niekorzystna sytuacja. Przede wszystkim propagandowa, tak? Bo gospodarczo to nie był jakiś jeszcze wielki dramat. Natomiast rozpoczęły się pewne procesy, o których bardzo dużo mówiliśmy, procesy proinflacyjne. O ile Chiny mierzą się z deflacją, to Rosja mierzy się z inflacją. No i będzie w poniedziałek następny artykuł na temat cen kurczaków i wieprzowiny, no bo okazuje się, że tam mamy wzrost od 20 do 50% w przeciągu 3 miesięcy. No tak naprawdę to ostatnich 2. Skoro tak, no to jest problem. No i problem jest tego typu, że Eurostat, nawet teraz, on jest zatwardziały, tak? Pomimo tego, że wszyscy podają gazety, producenci, no każdy może przekonać się, pójść do sklepu, zobaczyć ile ta pierś z kurczaka kosztuje, to oni podają, że na przykład drób zwiększył się od 1,5 do 7% w zależności od regionu i tak dalej, i tak dalej. Więc średnio wychodzi im tam, podejrzewam, na tym drobie 2,3, a na wieprzowinie jest wzrost według nich od 0,5 do 6% i oni średnio wyliczyli, że to jest 1,3. Każdy się oczywiście w Rosji zastanawia, co oni do tego koszyka wsadzają, jak oni to liczą i skąd. Część tych danych jest, natomiast no jeżeli popatrzy się, no to są po prostu często dane nieaktualne lub nieprawdziwe. 102, no tak, było 102. Tak, masz rację, Darek. A więc mieliśmy 102, 110, 111, nawet był moment, jeżeli chodzi o euro. No i teraz mieliśmy sytuację taką, że bank centralny chciał utrzymać tą dewaluację. Tu trzeba zwrócić uwagę, że bank centralny bardzo często gra po tej samej stronie jak eksporterzy, szczególnie eksporterzy ropy naftowej i gazu, szczególnie ropy. I częściowo również gra po tej stronie doradca prezydenta Oreszkin. Natomiast mamy rząd, który trochę ma inne na ten temat spojrzenie. I on proponował ostrzejsze działania już wcześniej, na co bank centralny nie chciał się zgodzić. Natomiast teraz zostały podjęte działania, czyli we wtorek została zwołana specjalna awaryjna Rada Dyrektorów Banku Centralnego na polecenie Putina i de facto przekazał to Oreszkin. No bo on w poniedziałek skrytykował, odpowiednie spotkania się było w piątek, było w poniedziałek, było z Putinem, no i we wtorek już mieliśmy Radę Dyrektorów i bardzo duży wzrost. I tutaj myślę, że po to był tak duży wzrost, żeby ten wzrost, jeżeli chodzi o stopy procentowe, no bo tam z 8,5 na 12, no to my mówiliśmy, to w niektórych przypadkach, jak ktoś brał te kredyty, kiedy stopy były po 4% jakiś czas temu, no to ich raty wzrosły 3-krotnie. No to wyobraźcie sobie teraz, że macie jakiś kredyt w Polsce. Ostatnio u nas wzrosły, nie? No ale że wam wzrosną te raty 3-krotnie, nie? No to tylko ci chyba co franki brali, to być może coś podobnego przeżyli, nie?
w którymś momencie. Ale to też tak bardzo, nie? No, w każdym bądź razie mają taką sytuację obecnie. No i to będzie za moment, znaczy to już jest bomba tykająca, bo sporą część ludzi nie będzie stać na spłacenie tych kredytów hipotecznych. No ale tym się bank nie przejął. No i co ciekawe, po ogłoszeniu tego mieliśmy taką sytuację, że te stopy procentowe nie zadziałały. To znaczy rynek to skonsumował. Co prawda ten dolar, jego kurs spadł, ale się zatrzymał i zaczął odbijać. No i była następna narada, jeżeli chodzi o bank centralny i rząd. Rząd zaproponował to, co już zostało wprowadzane w zeszłym roku i co zadziałało świetnie, a co jest tragedią byłoby tragedią obecnie dla gospodarki i dla firm eksportujących, czyli żeby 80% swoich przychodów walutowych sprzedali na rynku i wymienili na ruble. No, wydaje się proste rozwiązanie. Spowodowałoby na pewno to umocnienie rubla, no bo byśmy mieli taką sytuację, że na rynku nagle pojawiłoby się bardzo dużo waluty, juanów i dolarów głównie. No i wtedy ten rubel jedyne miałby paliwo od obywateli i innych firm, które by to skupowały, nie? No ale ileś by musiało sprzedawać. A nawet jak firma posiada, no to musi sprzedać, nie? No więc te firmy no musiały, znaczy nie mogłyby zbyt mieć dużo rezerw walutowych, a bardzo duża część firm zaczęła robić te rezerwy walutowe. Dlaczego? Dlatego, że oni potrzebują pewne rzeczy kupować za granicą, nie? Pamiętajmy, że ten import głównie z Chin jest wysoki. On nie tylko dotyczy tych produktów gotowych, tego jest dużo, to prawda, natomiast też dotyczy różnego rodzaju komponentów, nie? Maszyn, też innych surowców i tak dalej. No i teraz oni musieliby sprzedawać, a potem musieli kupować na rynku, jakby potrzebowali, nie? No to trochę słabe. A więc trudno by było, no i to też jest taka niepewność gospodarcza i biznesowa, no bo nagle w środku roku zmieniają się wam warunki gry, nie? Wy sobie coś tam rozplanowaliście, jakieś zrobiliście zaliczki, jakieś zakupy, nagle ktoś mówi, ok, ale teraz musicie to sobie jeszcze raz przeliczyć, bo będziecie musieli sprzedać, a potem kupić, potem znowuż sprzedać. No robi się bardzo duży problem. W związku z tym nie wprowadzono tego, ale zagrożono, że to się wprowadzi, jeżeli firmy dobrowolnie, przynajmniej częściowo, nie pozbędą się rezerw tych walutowych. No i rozpoczęły się telefony do kilku oligarchów. No i teraz już wchodzimy w takie dywagacje. Część się do tego zastosowała, część nie. Ja może nie będę wymieniał, kto się zastosował lub kto się nie zastosował, bo tak jak mówię, to już byśmy wchodzili w jakieś takie totalne dywagacje. Natomiast część firm sprzedała i cały czas sprzedaje te dolary i te juany. No przez co no mamy taką sytuację, że tutaj wszystkie ręce na pokład, tak? Czyli ponieważ bank centralny nie posiada odpowiedniej ilości waluty, odpowiedniej ilości rezerw, to zmusza się firmy, żeby robiły za bank centralny, nie? Czyli regulowały kurs rubla. No niespotykana dotąd sytuacja chyba, może podobna była gdzieś w nazistowskich Niemczech, że tego typu naciski były, no natomiast no tutaj taką sytuację mieliśmy. Teraz do końca nie wiadomo jest, jak to będzie dalej. Wszystko wskazuje, że rząd i bank centralny, ponieważ tak Oreszkin mówił, że docelowa cena dolara ma wynosić pomiędzy 90 a 95.
i tak mniej więcej chcą ustabilizować. Jeżeli będzie sytuacja taka, że będzie to przewyższać, no to będą telefony, żeby oni upłynniali te waluty. Jeżeli się okaże, że to nie poskutkuje, no to wprowadzą częściowo, może na przykład nie dla wszystkich, a tylko dla części, nakaz sprzedaży walut. Zobaczymy. Pamiętajmy, że te firmy również potrzebują tych walut, tak? A więc no, sytuacja w różnym kierunku może się potoczyć. Natomiast to nie rozwiązuje problemu do końca, bo problemem to nie było to, że firmy nie pozbywają się tych walut, tylko problemem jest to, że mamy na rynku za dużo pieniądza, który został wyemitowany lub wyciągnięty, czyli mamy uruchomioną przez rząd drukarkę. Po co? No bo trzeba te wydatki z czegoś wojskowe i rządowe i inwestycje z czegoś finansować. Dodatkowo ludzie zaczęli wyciągać pieniądze z lokat i z banków i zaczęli kupować właśnie dolary i euro. No tu jest pewna nadzieja, że być może część tego kapitału wróci z powrotem do banku, no bo te lokaty będą już nie na powiedzmy 8% czy 7%, 7 tak było mniej więcej, tylko na 12 już się pojawiły, tak? No są takie 11, 12. Zobaczymy, czy Rosjanie zaufają swojemu rządowi, znając życie chyba nie do końca. Dlatego, że te procesy, które się rozpoczęły, czyli jak oni już zaczęli skupować te dolary, to oni gdzieś spodziewają się zmiany tego reżimu i cały czas wszyscy spodziewają się coraz wyższej inflacji. Tu będziemy mówili o tym w poniedziałek. Mamy dane na przykład z rosyjskich restauracji, jak tam wygląda inflacja i jak oni to oceniają. No i wszystko wskazuje, że będziemy mieli, jeżeli chodzi o restaurację, bardzo wysoki wzrost cen. Więc nie każdego będzie stać na jedzenie w restauracjach. Dobrze, to były te moje tematy. Jeżeli macie pytania, to proszę zadajcie, ja sobie przejrzę. Zobaczymy, ile tych lajków mnie tutaj nagrodziliście. A więc lajków mamy 666. Nie wiem, czy to coś... To zmieńcie, bo to zła liczba. No dobrze, teraz sobie przejdźmy do... Tak, tutaj jest pierwsze pytanie, albo raczej takie stwierdzenie. Przy 30% realnej inflacji 12% lokata to chyba słaby interes. No tak, ale jakie masz alternatywy? Alternatywą jest na przykład trzymanie pieniędzy, głównie dolarów, czy złota w domu. Złoto mogą kupować. Tylko to złoto, tak jak wiemy, ostatnio nie daje jakichś wielkich wzrostów. Teraz czy dolary? No jeżeli oni będą na przykład stabilizować, to może się okazać, że te dolary dadzą dopiero te wzrosty za 3-4 miesiące, jakim znowuż coś tam się przewróci. Ja na ich miejscu pewnie bym trzymał część w tych dolarach. Tylko tu też jest ryzyko, że mogą w którymś momencie, wiesz, takie mówiono o tym, że mogą zakazać w ogóle posiadania dolarów, tak? Bo takie pomysły też są w Rosji, nie? Ja bym na pewno uważał na trzymanie pieniędzy z innego powodu, na lokatach. Dlatego, że są pomysły tej tak zwanej pożyczki wojennej, czyli żeby część pieniędzy, które obywatele mają, zamienić na dobrze oprocentowaną, ale taką długoterminową pożyczkę, nie? Wojenną. No i tego można się obawiać. Zresztą sporo Rosjan, no ten wzrost, zobaczcie, gotówki. Z czego on wynikał? No właśnie z obaw, tak? No 4 razy więcej gotówki niż rok temu. No dobrze, rząd się dołożył do tego, no ale obywatele też się dołożyli, nie? No ten system bankowy ma się w tym momencie tak średnio, nie? No bo tej gotówki troszeczkę wyjęli. Pewnie część osób jednak włoży, tak? Bo powie, że nie ma pomysłu, nie chce myśleć.
Dają te 12, no dobrze, inflacja jest wyższa, no ale jak to ma leżeć i nie pracować, to może przynajmniej część wsadzić na tą lokatę. Tak, tu pisze, czy pożyczka wojenna, czy spec operacyjna. A, i to jest ciekawe, bo wojenną. Oni nazywają to w prasie wojenną, a nie prowadzą wojny, nie? Tylko specjalną operację wojskową. Ale piszą o pożyczkach wojennych, tak. Obligacjach dokładnie, nie? Tam część. Tu piszecie, że część ludzi jest też nauczona tym, co się działo w latach 90., tym, że właśnie jak się coś złego dzieje, a ten też pamiętajcie, że u nas nie docenia się tego przewrotu Prigorzyna, a dla Rosjan był takim nie tym, co my odczuwaliśmy, tylko bardziej takim dzwonkiem, że chyba się coś złego dzieje, tak? Czyli chyba ten reżim za długo nie potrwa, tak? Że coś nastąpi. No skoro tak, no to pierwsza myśl, dobra, trzeba iść i kupić dolary. Potem oni kupują te dolary i co się dzieje? No mamy sytuację taką, że te dolary rosną, a więc świetny ruch ktoś zrobił, nie? Tam w przeciągu 2 tygodni ileś tam procent zarobił. Skoro tak, no to jeszcze bardziej się utwierdzają, że są problemy. No teraz co prawda rząd sobie jakoś tam zaradzi, no ale według takiego obywatela powiedzmy Moskwy czy Petersburga, oni obawiają się, że te problemy wcześniej czy później wrócą. A widzą jedną rzecz, widzą, że ta inflacja szaleje, nie? Że tutaj. No i też słyszą to, słuchajcie, no teraz 12%, a słyszą, że we wrześniu znowuż będzie prawdopodobnie podwyżka stóp procentowych. No i to co oni mogą sobie myśleć, nie? Że no nie idzie w to w dobrym kierunku. Tak jak u nas ta inflacja rosła, no nikt się z tego chyba nie cieszył w Polsce. No i jeżeli by się te ceny, powiedzmy, ropy gdzieś tam nadal utrzymywały tak wysoko i surowców, no to nadal byśmy mieli taką galopującą inflację, nie? A tutaj oni mają największy problem, no to są rosnące wydatki. No te wydatki wojenne, one są za wysokie, tak? To rosyjskiego państwa nie stać na utrzymanie tak wysokich wydatków. Ja wiem, że słyszycie tutaj od naszych ekspertów, że Rosja sobie świetnie gospodarczo radzi, bo w drugim kwartale odnotowała wzrost gospodarczy, tylko to jest inny wzrost gospodarczy niż odnotowała na przykład, słuchajcie, Japonia, tak? Bo Japonia w drugim kwartale miała 6% wzrostu, a oni mieli, no i właśnie, nawet premier nie pamiętał, bo mieli 4,9, tak? A on się pomylił i ciągle gadał, że mają 4,6 na tym ostatnim piątkowym spotkaniu. To też było zabawne. Bo teoretycznie mieli rozmawiać o tym wzroście gospodarczym, a nie o rublu, nie? Czy posiadanie hrywny będzie lepszym dealem niż obligacji? Nie wiem, no hrywna na ten moment jest stabilna, no to wynika z tego, że rząd ukraiński ma stabilne finansowanie. Zresztą pamiętajcie, że w takich krajach jak Rosja, Ukraina, szczególnie Ukraina, która jest pogrążona w wojnie, nie do końca te dane oficjalne odpowiadają prawdzie. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli ktoś, nie wiem, sobie jeździ na Ukrainę czy rozmawia, no to cały czas widzimy tam dosyć dużą ilość zarówno bogatych ludzi, jak i tych, którzy sobie świetnie radzą w tych warunkach również wojennych. Zresztą na tej zachodniej, na przykład Ukrainie, nie widać aż tak mocno tej wojny, tak? Tu patrząc nawet po tych samochodach, które są używane jakoś, ilość tych luksusowych samochodów nawet chyba ostatnio w Ukrainie wzrosła. No ale to, tak jak mówię, zawsze znajdą się osoby, które sobie poradzą w takiej sytuacji.
Ja nie mogę sobie wyobrazić, jak takie wysokie stopy mogą obsłużyć kredytobiorców. No tu będzie problem, bo i obligacje poleciały, tak? A więc teraz ten dług wewnętrzny, który będzie zaciągany przez państwa, będzie musiał być zaciągany też przez państwo, będzie na no, takich już ogólnie, no wszystko, co jest powyżej 10%, to jest toksyczne dla gospodarki, tak? Obligacje, które są tak wysokie, one najczęściej negatywnie się odbijają na gospodarce. No jeżeli nie ma wyboru, no to okej. Ale to trzeba zrobić wszystko, żeby tą inflację jak najszybciej zdusić. A tutaj jest problem, bo przyczyny nie można zdusić. Znaczy, reżim nie chce zdusić, tak? Czyli wojny i wydatków na zbrojenie. A co gorsza, cały czas są te pomysły reżimu, że po podbiciu Ukrainy cały czas się zbroić, utrzymać te wydatki i grozić Europie. Nie? To myślę, że tutaj jest konsensus, tak, jeżeli chodzi o reżim, tak, że to jest tylko początek tej zabawy i że oni dadzą radę. Pytacie się, czy wkrótce jakieś banki mogą paść. Wydaje się, że nie. Dlaczego? Dlatego, że w zeszłym roku mieliśmy sytuację, że 4 banki powinny ogłosić bankructwo, ponieważ przekroczyły te ostrożnościowe progi banku centralnego, natomiast zostały dofinansowane przez bank centralny i te dane zostały dopiero opublikowane bodajże w lutym. A więc tu niestety trochę to może wyglądać tak, że jeżeli im zaczną padać banki, to będzie kolaps prawie całego systemu, bo bank centralny będzie do końca próbował ratować te banki. O, syn mój dzwoni, więc słuchajcie, będziemy powoli kończyć. Dobrze, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, 2 ostatnie pytania i kończymy. O kurczakach będzie w poniedziałek. O, nośnie, no tak. Jakbyś mnie wtedy znał, to bym ci odradził, no ale... Czy Niemcy po defiladzie uwierzyli w determinację Polski, chęć obrony przez Rosjanie i odpuścili? No tak, no Niemcy stwierdzili, że ich nie stać na te 2%. Nie myślę, że tu jest bardzo prosta sytuacja. Słuchajcie, no Niemcy nie graniczą z Rosją. No, jeżeli będzie jakaś następna, na przykład, nie wiem, ta wojna w Ukrainie byłaby pozytywna dla Rosjan, trudno sobie to wyobrazić, ale jeżeli by tak było, no to poczekajcie, tylko powiem synowi, że odzwonię już zaraz. Dobrze, to jeszcze mamy tutaj kilka minutek. A, wracając do tego. No Niemcy nie graniczą z Rosją, więc nie mają bezpośredniego problemu. Być może jakby graniczyli, to mieliby inne podejście, tak? A tak, no to mają takie podejście, że Polska ich obroni. No, nikt tego nie mówi, natomiast, że ci Rosjanie gdzieś tam się wtedy by zatrzymali. A zresztą oni uważają, że oni z Rosjanami to oni się dogadają, tak? Przecież Rosjanie nie mogą im krzywdy zrobić. Czy kwotowo 2% kilkanaście naszych?
No, trochę tak. Więcej jak gdyby wydają, jeżeli patrzymy na ten. Natomiast też trzeba popatrzeć, że oni w pewien sposób mają też pewne wyższe koszty i trzeba pamiętać, że to jest również koszty związane z utrzymaniem tego wojska, z pensjami i tak dalej, nie? A więc tutaj patrząc na obecny stan niemieckiej Bundeswehry, no to wygląda słabo, jeżeli się porównuje na przykład z Francją. Ale o tym bardziej myślę, że kapitan czy jakieś osoby, które gdzieś specjalizują się, tak, w tych tematach militarnych, co kto posiada. Jak zdrowie? No zdrowie tak sobie. Jeszcze troszkę jestem chory, ale mam nadzieję, że mi w końcu to minie. Więc jeżeli ktoś jest taki miły i się tutaj interesuje moją osobą, no to idzie ku lepszemu. Trzymajmy się tego. No dobrze. Czy w razie totalnego kolapsu Chińczycy mogą pomóc kredytowo? Pani Nina Kornikowa się pyta. Mogą. Ale po co? Oni mają własne problemy, tak jak widzicie, które nie skończą się w tym roku, a będą trwały. Więc po co? Znaczy, jeżeli byłby sens i na tym, nie wiem, Chińczycy by zyskali, albo szczególnie jeżeli by to rozwiązało ich problemy gospodarcze, no to pewnie by pomogli. Tylko ja tutaj nie widzę. Widzę raczej, że to, co Chinom mogłoby pomóc, no to pokój. Tak, czyli ogłoszenie pokoju w obecnej sytuacji mogłoby pomóc eksportowi chińskiemu. Jeszcze bardziej, tak? No bo już pomijam, że do Rosji nadal byłby utrzymywany, jeszcze by się pewnie zwiększył. Natomiast no tutaj pewnie mielibyśmy jakieś ożywienie w Europie, być może na świecie. No raczej informacja o pokoju by podziałało na jej gospodarkę pozytywnie. Więc przedłużająca się wojna nie jest w interesie już w tym momencie Chin. No chyba, że ktoś szuka takich spiskowych teorii, że Chiny chcą za wszelką cenę osłabić Rosję i uzależnić i zwasalizować, no to są na dobrej drodze, tak. Natomiast myślę, że teraz oni będą najbardziej zainteresowani, żeby rozwiązać te problemy, które u nich narastają, no bo z jednej strony Xi ma totalną władzę i bawi się w następcę Mao wręcz, a z drugiej strony popełnia, wydaje się, chiński rząd straszliwe błędy, no i może doprowadzić do jakiegoś kolapsu. A w przypadku Chin kolaps, nie wiem, to też, to jak mógłby się zakończyć. Oni nawet nie mogą sobie właśnie pozwolić na jakąś recesję, tak? Boją się tej recesji, tak? A nie mówiąc o jakimś tam załamaniu takim większym. No dobrze, słuchajcie, to w takim razie myślę, że na dzisiaj tyle. Słyszymy się w poniedziałek rano. Mamy dosyć ciekawe. A, jeszcze przepraszam, już bym zapomniał. Słyszymy się jutro, tak, o 20:30, bo jeszcze jest top 10. A więc słuchajcie, do usłyszenia, zobaczenia jutro 20:30, a w poniedziałek o 9:00 oczywiście poranny cep. Dziękuję bardzo. Miłej nocy. Trzymajcie się.